surfingu, proszę bardzo, pomnik Duke'a Paoa. Duke Paoa był w 100% Hawajczykiem. Tutaj się urodził, tutaj dorastał, brał udział, był olimpijczykiem. Zdobył 2 złote medale, 1 srebrny, 1 brązowy. No i to jest pierwszy w ogóle surfer, pierwsza osoba, która wymyśliła surfing. Także później to jakby wprowadził do Europy, do Australii również. Uratował 8 osób w Kalifornii na wybrzeżu, właśnie płynąc na desce, bo się topili. No i no był też aktorem później. No i jest takim symbolem tutaj na Hawajach, na plaży Waikiki. Dzisiaj pogoda do bani, za chwilę trochę zaczyna padać, w sumie taki lekki deszcz, ale cały dzień. No i tutaj już jest Koko Head, ta właśnie góra tutaj. Kolejny dzień na plaży, Kailua Beach. Prowiant na drogę jest. Także dzisiaj znowu zwiedzanie. Relaksacja na plaży. To dobra. How long does it take you to take something like that? An hour. Yeah? That's cool. Yeah. All of you or just you? Yesterday we did a big giant that got tied down by all the fish. Ja. Godzinę czasu zajęło to tej kobiety, bo jest artystką tam z tyłu. Oliver Stroud. We had a big figure and all these little people tying him down, fishing the seaweed. Się właśnie zaczyna tutaj wejście na Pillbox Hike. Jest stromo i była informacja, że dużo psów tutaj zdechło na tym szlaku. No i im wyżej, tym będą ładniejsze widoki. Pierwszy odcinek, pierwszy przystanek na Pillbox Hike. Tutaj widać plażę Lani Kai. A tuż za tą górą jest plaża Kailua Beach. Także będę się wspinał tam wyżej. No to idę dalej. Z reklamóweczką. Co prawda nie jest z Biedronki po polsku, jakby nie było. Tutaj mam jakiś prowiant na drogę, bo chcę trochę czasu spędzić na tych hajkach i jak wiadomo nie ma tutaj żadnych sklepów, niczego. Także wypuściłem się na cały dzień, a też nie chcę mi się plecaka ze sobą nosić, bo później po prostu wyrzucę tą siatkę. No i taki widok. Wejście na dach. Także przez taką dziurę wszedłem.
Wziąłem koszulkę, żeby sobie nie wybrudzić, bo biała. No i taki jest widok. Jeszcze dalej. Fajne widoczki. Jak oglądaliście moje przygody w Rumunii, to zapewne sobie przypomniecie, jak to wyglądało tam. Nie pada deszcz. No i trochę to inaczej wygląda, no ale każdy szlak jest inny. Nie ma chyba przejścia, ale żeby wyjść, czyli będę chyba musiał wracać z powrotem cały ten szlak. Ale być może jakoś uda mi się gdzieś tam przeskoczyć przez skrzeczory. Dotarłem już do takiego punktu, w którym się zastanawiam, w którą stronę iść. Bo tam chyba już nie ma przejścia, a jeszcze spory kawał. Niedługo się zrobi ciemno. A znowu wracać w tamtą stronę to będzie bardzo długa droga, także mam mały dylemat. Nie ma przejścia na tym pillboxie, żeby wyjść z drugiej strony gór. Tak wyglądają Hawaje wieczorową porą. Jadę z Damalem, tutaj kolega z Hawaii, z Brazylii, tutaj żołnierzem w Stanach. Quick look. Normally, like here, down here is good snorkel. Przyjechaliśmy z Damalem do Pearl Harbor. Tak jak wcześniej wspomniałem, Damal służył w wojsku tutaj w Stanach ponad 20 lat. Ostatnio właśnie przeszedł sobie na emeryturkę. No już jesteśmy w Pearl Harbor. Tam trzeba kupować bilety, trochę czasu schodzi, żeby tam się dostać. Być może tam się wybierzemy, ale chcemy jeszcze trochę po plażach pojeździć dookoła wyspy. Dzisiaj także super pogoda. Trzeba korzystać. Statek Missouri, który tam stoi. I ten biały taki punkt z flagą, plus takie inne białe punkciki, to w tamtym miejscu stały statki. I 7 grudnia 1941 roku Japończycy zrzucili tam bomby, zaatakowali Amerykę. No i do tej pory nie wyłowiono tych statków, nie wyciągnięto ciał, więc te ciała gdzieś tam do tej pory są na tym statku pod wodą. Ten most, który tutaj jest, został zbudowany 20 lat temu dopiero, a wcześniej trzeba było dopływać na tamtą właśnie wyspę statkami. To są punkty, w których stały te statki, tak jak widać. No i jak widać również nie było tego mostu. To są pozostałości ze statku Arizona, który się tak nazywał, który zatonął. The Viewer in 1940. W 1940 tak wyglądało zatoka Pearl Harbor. Oh yeah, so all those Yeah, kind of aircrafts Yeah. were attacking, yeah? yeah, that's so they showed us how they waving. So when they took off, they had the soldiers up there waving when they were about to take off. So. Wszystkie te samoloty atakowały Stany Zjednoczone.
Takie rzeczy tutaj się działy. No i tak wyglądała trasa, którą przylecieli i jak atakowali. It was almost dawn. The aircraft engines sputtered, then roared. Aviators climbed into cockpits. 6 aircraft carriers turned into a stiff wind. In 20 minutes, 183 planes thundered off the decks. Spacerkiem z Damalem po okolicy. No i mamy statek podwodny. Jeszcze nawet czuć zapach w środku. Tak się prezentuje. Fajna zabawka. Nie powiem. We'll see something from different perspective. Yeah. Even not going to the ship. Because even if they let us on the pier, you can still take some good pictures. So I'm hoping. Yeah. I'm not even talking to go to the boat inside. I don't want to waste the time, you know. Yeah, like yeah. Going to the museums or stuff. Yeah, so hopefully, yeah, because they got like a big gun at the bottom. You Yeah. can take a picture of that, or yeah. So we'll see if. Jedziemy z drugiej strony portu. Tam właśnie, gdzie została rzucona bomba. Dosłownie pod ten statek. No i zobaczyć, jak to wygląda wszystko z bliska. Kiedyś kolega tam już był nieraz ze względu na charakter pracy. So normally they check all IDs. Yeah, because this is a military installation here. So anytime there's a military installation, I always check if they always check the ID. If you don't have the military ID, they won't let you in. So Alright, so actually we have a privilege. yeah. I have a privilege being Yeah, with you. yeah. That's pretty cool. Tutaj nie można wjechać bez dokumentu. Musi być jakiś wojskowy, także fajnie, że kolega jest żołnierzem i ma taką możliwość. Bez żadnego dokumentu, bez żadnego sprawdzania. Super. Just drive right inside. That wouldn't go good. Most people, when they come over here, they park over at the Arizona Memorial, and they just take a bus over here. See the Oh, buses? So, because a lot of people can't get on the base, Yeah. so it's hard for them to get, So any people that's on here is they have military, they have access. No to wracamy, nie wchodziliśmy na statek, bo to by cały dzień zeszło. I jeżeli ktoś przyjedzie na cały dzień, no to myślę, że jest idealnie, żeby cały dzień poświęcić na zwiedzanie tej części plus tej drugiej, na której wcześniej byliśmy. Możemy zobaczyć ten cały statek od góry do dołu, pochodzić po tych wszystkich pomieszczeniach, naprawdę schodzi czasu. Nice music, relaxing, definitely. That's Shanaman's head right there. We used to kayak, like, buddy used to kayak to the Mokes, Yeah. but from Atlantic Beach. That's like the best, like, the kayak over there. There's So many people. Yeah. But there's a lot of people go to Thailand and Asia, Philippines, and retire because it's like. Do you go to Philippines yet? No, not yet. Okay. I was thinking on this trip, but it's too complicated. So many islands, and you have to just deal with all the flights, Yeah. Just once you go to Manila, and then you have to take flights in between. Yeah. So with all my rucksack and stuff, like so many flights so far. So I need to just do this like separate, like Yeah. Philippines and then like maybe China and Mongolia at the same time, Yeah.
So that's why I don't want to just. On this trip, I was thinking like, no, let's look at someone. So I go now because it's like I don't have to pay for accommodation and stuff. But at the end, all right, if you wanna visit, you have to take a car anyway. You have to just, or maybe public transportation or something. So you're gonna spend it away. But if you pay 300 because it's like a high season, you know, so it's like no point. Distance always just ruin a lot of things, you know. Yeah. But beautiful view here, by the way. So is this the peak that you were talking before, like the highest point, kind of? Oh no, this was one of the good points. So Yeah. this was gonna go to the other side. But I think Like back then when they were fighting, they got them up here and they Tutaj jakieś tam bitwy się różne odbywały. Ostatni dzień na Hawajach. Idziemy tutaj z kolegą z Filipin, który mieszka 17 lat na tej wyspie. Idziemy wziąć autobus, jedziemy gdzieś na spontana przed siebie. Nie wzięliśmy samochodu, bo już się nie opłaca. Na kilka godzin więcej zamieszania, czekania. Pałac w Stanach, który znajduje się tutaj na Hawajach, w Oahu. Jesteśmy na Chinatown. Do japońskiej restauracji. Skoro duża kolejka, to znaczy, że dobre i świeże. Taką zasadą zawsze się kieruję, ale fajnie to wygląda w kompozycie. Hello, can I have number 16, please? Sure, where do you think of? Here. Tak to finalnie wygląda na talerzu. Coś takiego. Tak, szczerze mówiąc, rzadko się spotyka, żeby na jakichś wyspach były autobusy. No i akurat na Hawajach, przynajmniej na wyspie Oahu, to jest najbardziej taka rozwinięta wyspa z tych wszystkich. To jest dobre połączenie komunikacyjne, dobry transport. Tyle, że długo zajmuje, żeby dojechać z miejsca jednego do drugiego, bo jakieś tam dystanse są nieduże, co prawda, jest dużo przystanków, ale jadąc właśnie na przykład z Honolulu do Haleiwy, to jest około 30 km. Trzeba jechać całkiem z południa na północ, to tak zwany North Shore, bardzo ładne miejsce. Także tyle dobrze, chociaż są te autobusy, bo czasami się nie opłaca auta, na przykład na jeden dzień, czy nawet na krócej. Można tym autobusami się przemieszczać. Także to jest dobre rozwiązanie. Bilet można kupić dzienny, kosztuje $5.50. Cały dzień można jeździć każdym środkiem transportu. Północ wyspy, tak zwany North Shore. Tutaj są najlepsze ponoć plaże do surfowania na świecie. No i nawet jak widać dużo dech. Tu me manques. Notre rêve d'amour. Notre rêve d'amour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
prends mon café. Il est encore chaud. Je mords dans l'orange. Le jus sucré gicle dans ma bouche. Je bois une gorgée de café noir, comme le soleil. Je regarde la mer. Je prends mon café. Il est encore chaud. Je mords dans l'orange. Le jus sucré gicle dans ma bouche. Właśnie spotkałem kolegę, Kanadyjczyka, którego poznałem w Hiroshimie. Zatrzymaliśmy się w tym samym guesthouse'ie, no i spotkaliśmy się przypadkowo w Oahu na Hawajach na lotnisku. Także ja wracam, a on leci do Stanów. Tak jak przed chwilą widzieliście, spotkałem na lotnisku kolegę Kanadyjczyka, który leci do Stanów. Poznaliśmy się w Hiroshimie, tak jak wspomniałem wcześniej, w Japonii. Co chciałem przez to powiedzieć? Gdzieś tam podróżując mnóstwo ludzi poznaję, ale też często nie nagrywam ze względu na to, że niektórzy sobie tego nie życzą po prostu, chcą być anonimowi w jakiś sposób, a też, no też dla niektórych jest to takie nienaturalne, na przykład jak wiedzą, że jest wyciągnięta kamera i ktoś gdzieś tam musi na to spojrzeć, jednak to są takie sprawy, które nie każdemu łatwo przychodzą. Trzeba się jakby obyć z kamerą, wydaje się to takie proste, ale jak zaczyna się nagrywać, bądź jak ktoś nas nagrywa, zdajemy sobie sprawę, że to jest takie trochę niekomfortowe. Więc tak to wygląda. Dużo ludzi nie mam nagranych, których spotkałem, a w podróżach bardzo dużo ludzi poznaję. No i tak zazwyczaj jest, że najciekawsze rzeczy nie są nagrane, bo kamera nie jest włączona cały czas. No ale jakby pomijając tą całość, ogrody japońskie, lotnisko Honolulu na Hawajach, tutaj mój plecak. Fajnie wygląda terminal, bo widać samoloty, wszystko jest na otwartej przestrzeni. Także takie nietypowe lotnisko. A co ten nie Japończyk robi w japońskich ogrodach?